w Polsce obiektu jakby aż na taką skalę. Mój brat zauważył owe kręgi. Ja z racji tego, że zawsze latam z gadżetami, zacząłem latać z aparatem, zacząłem to nagrywać kamerą. Zobaczyłem na geoportalu, że są te kręgi, to już wiedziałem, że jest to coś wyjątkowego i to odkrycie ma większe znaczenie dla, powiedzmy, wyobrażenia sobie na tych przeszłych mieszkańców tego regionu, niż gdybyśmy odkryli na przykład 5 osad. Kto by pomyślał, że w Polsce znajdują się tajemnicze, pradawne budowle, które są starsze o kilka tysiącleci od sławnego angielskiego Stonehenge. Tak zwane rondele to zagadkowe okręgi z czasów neolitu. To dawne miejsca pogańskich rytuałów i obserwatoria astronomiczne, o których w dzisiejszym odcinku. Około 7,5 tysiąca lat temu wraz z kulturą ceramiki wstęgowej z naddunajskich kultur Wincza i Starczewo na nasze ziemię wkroczyło rolnictwo. Ludność ta jako pierwsza na świecie produkowała sery i jako pierwsza w Europie uprawiała żyto. Wraz z kulturą ceramiki wstęgowej na naszych ziemiach zaczęły się pojawiać wielkie, owalne, drewniano-ziemne konstrukcje, nazywane dziś rondelami. Średnica ich wahała się między 70 a 180 metrów. I były to konstrukcje, których wielu jeszcze funkcji do dziś archeologowie nie potrafią odgadnąć. Były budowane przez potomków najstarszych społeczności rolniczych, które skolonizowały Europę Środkową w okresie około 5000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Rondel to monumentalna budowla neolityczna, najprawdopodobniej o funkcji ceremonialnej. To okrągły obiekt, zazwyczaj składający się z kilku rowów, często uzupełnianych palisadami. Do wewnątrz prowadziły bramy, często lokalizowane w miejscach padania promieni słonecznych w czasie przesileń astronomicznych. Pochodzą z pierwszej połowy V tysiąclecia przed naszą erą i są one związane z późną kulturą ceramiki wstęgowej i lokalnymi następcami kulturą lędzielską. Najbardziej znanym obiektem jest krąg w Gosek, zbudowany około 4900 roku przed narodzeniem Chrystusa. Pierwszym w Europie opisanym stanowiskiem był rondel w Czechach, odkryty w 1886 roku, ale dopiero dzięki systematycznym badaniom lotniczym w latach 80. i 90. XX wieku ich wszechobecność stała się bardziej widoczna. Wielkość rondeli jest bardzo zróżnicowana i mieści się między 30 a 210 metrów w przypadku średnicy fos zewnętrznych. W większości przypadków nie przekracza jednak 100 metrów. Struktury są w większości interpretowane jako służące celom obrzędowości dawnego kultu. Większość obiektów mogła pełnić funkcję kalendarza lub obserwatorium z otworami wyrównanymi z punktami wschodu lub zachodu słońca w przesileniach. W Europie jest znanych dziś ponad 180 neolitycznych rondeli. Są one w większości ograniczone do dorzecza Łaby i Dunaju. Występują głównie na terenach dzisiejszych Niemiec, w Austrii, na Słowacji, w Czechach, a także przyległych części Węgier i Polski. Jeszcze do niedawna liczbę znanych nam rondeli z terenów dzisiejszej Polski mogliśmy policzyć na palcach jednej ręki. Kilka lat temu znano tylko 3 konstrukcje tego typu z obszaru naszego kraju. Jednak z roku na rok liczba nowo odkrywanych rośnie i dziś już znamy 8 obiektów z terenów Polski. Co ciekawe, obszar ich występowania się powiększa. Jeszcze nie tak dawno lokalizowano takie budowle wyłącznie po zachodniej stronie Wisły, ale dziś już wiemy, że rondele powstawały także za jej wschodnim brzegiem. Ostatnio ślady odkryto w rejonach Łysomic pod Toruniem. Pradawne obiekty w Polsce są starsze niż egipskie piramidy. Rondel z Nowego Obiezierza koło Cedyni jest około 2,5 tysiąca lat starszy od egipskiej piramidy Cheopsa i o kilka tysiącleci wyprzedza też angielski krąg megalityczny w Stonehenge. Że faktycznie tutaj chronologicznie wszystko nam się zgadza, bo to są materiały kultur tak zwanych późnowstęgowych, które właśnie łączą się z tymi obiektami, datowane powiedzmy tak na 4600 przed Chrystusem, więc jak łatwo jest sobie policzyć, no prawie 7000 lat, tak? Z takim założeniem tutaj mamy do czynienia. Rondel z województwa zachodniopomorskiego o zewnętrznej średnicy wynoszącej 120 metrów miał 4 zewnętrzne rowy o głębokości od 130 cm do 2 metrów i dodatkowo 3 wewnętrzne palisady.
Do środka, który nie był zabudowany, prowadziły 3 symetryczne umiejscowione bramy, zorientowane astronomiczne na padanie promieni słonecznych w czasie przesileń. Wewnętrzna średnica zachodniopomorskiej budowli wynosi 50 metrów. Tu, gdzie znajdujemy się teraz, to jest tak zwana brama zachodnia, ponieważ do naszego rondela prowadziły 3 wejścia. Jedno od strony północnej, jedno od strony południowej i to, w którym się znajdujemy właśnie od strony zachodniej. Te wejścia prowadziły do centrum naszego obiektu, które miało średnicę około 50 metrów. To był taki kolisty, pusty plac, gdzie pewnie bardzo ciekawe rzeczy 7000 lat temu się działy. Z dotychczasowych badań naukowców wynika, że pradawni ludzie wykorzystywali ten obiekt tylko przez około 200-250 lat. Pod tym względem rondel z województwa zachodniopomorskiego nie jest wyjątkiem, ponieważ inne znane z terenu Europy też przestały funkcjonować około 4600-4550 roku przed naszą erą. Co ciekawe, polskie budowle tego typu powstawały dokładnie w tym samym czasie, co najstarsze rondele naddunajskie. Dla archeologów pozostaje tylko zagadką, dlaczego tak duża konstrukcja przestała być wykorzystywana po zaledwie 2 lub 3 stuleciach. Zagadkowy jest fakt, że funkcjonowały na dość ograniczonym obszarze i w stosunkowo krótkim czasie. Jednak podobne obiekty co do funkcji, a do pewnego stopniu również formy, budowano niezależnie w różnych epokach i regionach Europy, a najbardziej znanym takim obiektem jest Stonehenge. Ten obiekt ma, jak już wiemy, około 7000 lat i związany jest z młodszą epoką kamienia, którą my archeolodzy nazywamy neolitem i pierwszymi rolnikami, którzy pojawili się właśnie w tym czasie tutaj w okolicy. Rondele powstawały w neolicie, czyli epoce kamienia, gdy ludzkość porzuciła polowania i wędrówki w poszukiwaniu pożywienia i zaczęła tworzyć pierwsze stałe osady, opanowała uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Generalnie przyjmuje się, że tak zwane rondele pełniły funkcje obrzędowe i były tak zwanymi świątyniami. Ze względu na swoje zorientowanie astronomiczne mogły też pełnić rolę swoistego kalendarza, wyznaczającego rytm życia społeczności. Nie ulega wątpliwości, że dla pierwszych niesłychanie prymitywnych grup ludzkich budowle tego typu musiały mieć ogromne znaczenie. Już samo ich wzniesienie wymagało wielkiego wysiłku. Część naukowców i tu dopatruje się kolejnej funkcji rondeli. Mogły one integrować kilka mniejszych społeczności, np. klanów. By wznieść taką budowlę, trzeba było porozumienia ponad podziałami. Należy zobaczyć tutaj człowieka, tak, że to wszystko to są ludzie, tak, którzy właśnie tutaj mieszkali, którzy żyli i którzy ten rondel zbudowali, co wymagało niesamowitego nakładu sił, prawda, bo musimy sobie przecież uświadomić, że te kilometry rowów zostały wykopane za pomocą bardzo prostych, prymitywnych narzędzi. To jest ogromne przedsięwzięcie, takie inżynierskie, powiedzmy koncepcyjne, no i oczywiście służące rytuałom, zatem oni wszyscy razem musieli coś tam robić. Inna z hipotez przyjmuje, że oprócz celów rytualnych i obronnych, wielki rondel był swoistym centrum dla większego obszaru. Pełnił zarazem rolę punktu odniesienia. Z całą pewnością mógł być też wykorzystywany po prostu jako obronna warownia. Gdy działo się coś, co zagrażało skupiskom ludzkim na danym terenie, okoliczni mieszkańcy mogli schronić się w rondelu. Być może znajdowały się też tu jakieś zapasy pożywienia. Dotychczasowe badania wskazują, że okrągłe warownie sprzed tysiącleci wykorzystywano jednak głównie do celów obrzędowych. Na terenie rondela spod Cedyni, w miejscach rowów okalających centrum, naukowcy znaleźli wiele kości zwierzęcych, głównie bydła. W neolicie mięso bydlęce spożywano bardzo rzadko, często za to w celach obrzędowych. Niewykluczone więc, że rondele służyły do świętowania np. zmian pór roku. Wskazują na to azymuty, jakie można wyznaczyć między centralnym punktem obiektu a bramami. W czasie neolitycznych obrzędów mogło dochodzić do rytualnej konsumpcji, co by tłumaczyło obecność kości zwierzęcych w rowach. Jak wskazują badacze, rondele dla lokalnych społeczności miały szczególne znaczenie ze względu na swoje konstrukcyjne i rytualne powiązanie z siłami kosmicznymi. Rondele były na obszarze Europy Środkowej nową instytucją społeczną, której wynalazek odegrał kluczową rolę w uformowaniu się nowego ładu społecznego po upadku kultury pierwszych rolników w początkach V tysiąclecia przed naszą erą.
Na terenie dzisiejszej Polski neolitycznych budowli nie brakuje. Pierwsze 2 rondele odkryto dopiero w 1997 roku. Odkrył je z powietrza niemiecki archeolog fotografii lotniczej Otto Brasch. Kolejne obiekty są także odkrywane z powietrza lub wyszukiwane za pomocą Google Maps i dziś już znamy 8 takich stanowisk. Rondel w Nowym Obierzeżu w zachodniopomorskim został odkryty z powietrza, a odkrył go w 2015 roku paralotniarz Norbert Pająk. Lataliśmy nad tym polem, mamy niedaleko startowisko, stąd też zawsze tu przylatujemy i zauważyliśmy te kręgi. Zaczęło się od tego, że mój brat zauważył owe kręgi. Ja z racji tego, że zawsze latam z gadżetami, zacząłem latać z aparatem, zacząłem to nagrywać kamerą. Wraz z wschodzącym zbożem kręgi się uwidoczniły, po czym my to cały czas monitorowaliśmy. Wysyłaliśmy również do właściciela pola, żeby mu pokazać, co takiego tutaj u niego się znajduje na tym polu. W 2017 roku podczas rekonesansu lotniczego, w czasie którego poszukiwano nieznane dotychczas stanowiska archeologiczne, w okolicach Oławy dokonano odkrycia kolejnego rondla. Natomiast w 2019 roku, dzięki analizie Google Maps, w okolicach Torunia zostały zlokalizowane kolejne 2 obiekty. Z całą pewnością kolejne lata przyniosą kolejne zaskakujące wyniki badań, jak i kolejne odkrycia fascynujących świątyń z początków ludzkiej cywilizacji. Oczywiście należy pamiętać, że niesamowita jest ta struktura i oczywiście bardzo nas wszystkich ciekawi, czemu te obiekty służyły.